Będzie widać na lunecie, mam nadzieję. Bądźmy szczerzy, może mieć to dość negatywny wpływ na to, jak nam pójdzie strzelanie. Witam wszystkich, z tej strony Ulat, jesteśmy dzisiaj na nagrywanku. Co prawda dzisiaj nie jest sobota jak zazwyczaj, tylko mamy piąteczek, a nagrywamy dlatego, bo po prostu jutro wyjeżdżamy w sobotę i jedziemy na trening speeda i potem też postrzelać speeda, więc fizycznie mnie nie będzie jutro, żeby móc ponagrywać filmy, więc musimy to zrobić dzisiaj. I czym się dzisiaj zajmujemy? A jest to repliczka Karasia, jest to dokładniej Double Bell MK12 SPR. Mod 1, chyba taką pełną nazwę to ma. I to jest repliczka, którą Karaś sobie kupił jako baza pod DMR-kę. Z tym, że Karaś uznał, że chce tą DMR-kę, żeby to była DMR-ka w HPA, więc ona przez dość długi czas leżała i czekała na części, czekała po prostu aż będzie kasa, aż wszystko uda się ogarnąć, żeby ją poskładać fajnie i żeby to była repliczka już na silniku HPA. Ciekawe, ta replika stoi. Nie wiem, czy to widać. Tutaj tak, tłumik jest, tak, ona sobie stoi. Dziwne, nie? Na stopce kolby, ale okej, nie przeszkadza. Pójdzie do tego Minecrafcik PDI-ka generacja 3 w szkielecie, żeby się nie bawić w szarpanie, przekładanie wszystkiego do oryginalnego szkieletu, który tutaj mamy, bo powiedzmy sobie szczerze, on jest raczej taki sobie, nie ukrywajmy. Mamy dalej reduktorek dedykowany od Minecrafcika, to jest MMR, super. I mamy też wężyk Whitebora, tą krótszą wersję. Po prostu uznaliśmy, że dłuższa nam nie będzie tutaj potrzebna. Jedyne czego nie mam, to widzę, że nie mam złączki do połączenia tego z wężem. Zapomniałem po prostu, przyznam się szczerze o niej, ale ogarniemy temat. Coś tam chyba jeszcze mam w domu, więc coś tam dopasujemy. Koniec gadania i bierzemy się za robotę. No to tutaj nie będzie raczej wielkiej pracy. Lufa i komora jest poskładana, więc tak naprawdę musimy dopasować tylko dyszy, pracę dyszy i później dopasować ewentualnie dawkę. Z tym, że tu jest lufa 509 czy nawet powyżej 50 cm. Raczej nie chciałbym tutaj redukować dawki powietrza, no bo przy tak długiej lufie, przy redukcji może być już po prostu troszkę tego powietrza za mało. Więc co? Bierzemy się za robotę i zobaczymy, jak to wyjdzie. No to czas zacząć wkładać Minecrafta do tej repliczki. Replika już ma wymienioną komorę, ma wstawioną lepszą lufę. Nie pamiętam, co to za lufa jest, chyba Lambda, nie jestem pewien, albo PDI, nie jestem, no, autentycznie nie pamiętam. Tak czy inaczej, wyjmujemy stąd bebechy, te środkowe i zastępujemy je Minecrafcikiem. Nie będziemy się zajmować, tak jak już mówiłem, lufą, więc tylko środek nas interesuje, więc nie powinna być to bardzo skomplikowana robota. I w ten oto sposób mamy uwolniony korpus. Ja stąd mógłbym użyć spustu, mógłbym użyć blokady i tak dalej, ale dodamy nowe, po prostu od Specne. Jakieś tam mam płytki selektora i tak dalej. One powinny tutaj współdziałać bez żadnego problemu. Chciałbym, żeby ten gearbox został w pełni funkcjonalny, gotowy. Może go ktoś będzie chciał kupić, może będzie go chciał sobie Karaś zostawić albo wstawić do innej repliki, ale fajnie jakby był kompletny, więc idzie na bok w takiej wersji jak jest. Ja go już bardziej bebeszyć nie będę nic z niego wyjmował, po prostu wstawimy części nowe. Spust damy czerwony. Jeżeli Karasiowi będzie przeszkadzał kolor, to potem go wymienimy, bo nie ukrywam, że po prostu nie mam innego koloru. Szukałem cały zapas spustów, a nie ukrywam, że chciałbym, żeby to był jakiś spust od Minecrafta. Więc jak najbardziej się tutaj przyda. Mam dodatkowe elementy. Mamy też elementy do montażu kolby i dzisiaj z nich skorzystamy, bo ta repliczka, zazwyczaj wstawialiśmy to do replik, które na przykład miały kolbę montowaną na tak zwanego milspeka, czyli na gwincie. Tutaj tego nie mamy. Co prawda też widzę, że może być troszkę problem, gdyż podkładka jest ciut na styk rozmiarem, ale chyba się uda to ogarnąć. I ona będzie nam trzymała kolbę. No inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc dzisiaj wykorzystamy ten element. No okej, no i teraz musimy to skręcić razem z podkładką i nakrętką. Nie wiem tylko, czy nie będzie to za mocno wystawać, czy ta śruba nie jest ciut za długa. No i tak źle, i tak niedobrze. Okej, przykręcone i mamy. Widzicie? Mamy już tutaj na stałe teraz prowadnicę kolby. Nie ma problemu.
Od razu sobie ją zaślepimy. I pierwszy element, powiedzmy, że mamy skończony. Możemy sobie spokojnie przechodzić dalej. A dokładniej musimy przygotować sobie sam szkielet, czy tam powiedzmy główny napęd. Czyli musimy zainstalować spust, blokadę spustu i płytkę selektora. Spust, jak to w Minecrafcie, pasuje idealnie. Teraz zobaczmy jak z blokadą. Blokada też jakaś tam od specny. Teraz zobaczymy jak z blokowaniem. No, blokada jest ciut za długa, widzicie? Nie przepuszczę tutaj. Muszę ją lekko skrócić. No i mamy gotowe, pasuje. Teraz płytka selektora, bo ona ma odpowiedzieć tak naprawdę tylko i wyłącznie za samo blokowanie nam spustu. No i mamy działającą blokadę. Ja, tak jak samo jak poprzednio, nie daję tutaj sprężynki od spustu, ze względu na to, że sam napór tej sprężyny od zaworu wystarcza, a dzięki temu ten spust jest dużo delikatniejszy, dużo przyjemniejszy. To zobaczcie. Spust ładnie wraca, a jest teraz na tyle delikatny, że ta praca będzie dużo przyjemniejsza. I nie będzie tego problemu, który dla mnie był chyba największym problemem, kiedy ja próbowałem używać u siebie Minecrafta. I teraz, wiedząc już teraz to, że mogę to zrobić w ten sposób, to nie wiem, czy ten Minecraft mi po prostu nie odpowiadał, bo wcześniej ten spust naprawdę był dla mnie mocno twardy. Dobra, to jeszcze teraz sobie sprawdzimy, jak z długością dyszy. No i niestety dysza jest... Moment, bo to nie wiem, czy od dyszy się to opiera, czy ten o-ring. To jest stara komora Maxa. No i ta dysza jest, no, za długa, bądźmy szczerzy, jakieś... Obstawiam, że jakieś 0,4-0,5 mm, więc musimy wymienić dyszę. Czyli wyjmujemy silnik, odkręcamy. No rzecz banalnie prosta. I odkręcamy tutaj cały ten montaż z dyszą. O, ten element odkręcamy. On jest z dyszą. Pewnie tradycyjnie dyszkę mamy 21,5. Nawet więcej, 21,7. Więc dość długa dysza. Musimy dać krótszą. Ewidentnie musimy dać krótszą. Niestety chyba w dalszym ciągu na przykład dysze od Max Modela nie wchodzą w zaczep. Ciekawe, czy dysza Begady wejdzie. O, dysza Begady siedzi. O, to bardzo miła wiadomość. Ta jest za długa. Spróbujemy z 21-25. Oj, dysza Begady ma dużo mniejszy luz na tej swojej prowadnicy. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Dużo mniej tańczy. Więc wow, dobrze. Bardzo pozytywna rzecz. Cieszy mnie to. Szkielet. Ja go sobie tylko skręcę tam na dwie śrubki. Dalej jest ciut długa ta dysza. To było 21-25. O ile pamiętam, to jeszcze damy 21,0. No kurde, te dysze tu siedzą idealnie. Złożę sobie tutaj spust, bo zakładam, że na tej dyszy zostaniemy. Może kolorystycznie tak sobie pasuje, ale przecież nie o to chodzi. No i teraz wszystko moim zdaniem jest idealnie. Mamy jakieś 0,2 mm, 0,3 na dociśnięcie dyszy, więc będzie szczelnie. A jednocześnie dysza w ogóle nie tańczy, więc będzie to działało dużo lepiej niż w oryginale. I ja niestety znowu muszę to rozkręcić, bo oczywiście zapomniałem dać klejnego, żeby nam się to, broń Boże, z czasem nie odkręciło. Klej nie trzeba dać dużo, on tutaj się ładnie rozprowadzi i będzie trzymał jak zły. I możemy zamykać szkielet. Jakby ktoś szukał dobrej dyszy, tutaj poszło 2100 od Begady, ale ogólnie dysze Begady do zespołów Minecrafta no robią bardzo dobre wrażenie, bo naprawdę siedzą dużo sztywniej niż to, co choćby jest oryginalnie w zestawie. I pasują w zaczepy, bo ja wcześniej chciałem wdać Max Modela, na przykład dysza, ona też ładnie siedziała na tej róbce, ale był problem z tym, że niestety
ale ona nie wchodziła w ten uchwyt do dyszy, który trzyma dyszę i ją tak naprawdę przesuwa. Więc naprawdę dyszka Begadi robi nam tu robotę perfekcyjnie. Gearbox mamy gotowy w sumie, cały napęd. Więc co, możemy to powoli wrzucać do środka, do body. No i niestety, jak zwykle, muszę przerabiać miejsce na spust, bo po prostu nie jestem w stanie włożyć gearboxa na miejsce, bo otwór na spust jest po prostu za mały. Otwór powiększony, dużo roboty to nie było. No nie ukrywajmy, te body nie jest zbyt ścisłe, można by tak powiedzieć. Dość ładnie daje się obrabiać. No nie ukrywajmy, no tanie body. Czego mielibyśmy się tutaj spodziewać? Pyk. I szkielecik już jest mniej więcej na swoim miejscu. Teraz muszę zobaczyć tylko czemu. Niestety, ale nie jestem w stanie go przesunąć do końca ze względu na montaż kolby. No nie podoba mi się to. Tak jakby ta podkładka, którą tam dałem, nie mieści się tutaj w tym obrysie. Musimy zobaczyć, co ja dam radę z tym zrobić. Ogólnie tamta podkładka jest dość dużej średnicy. Ta podkładka jest po prostu chyba za duża. Znaczy za gruba. Muszę wybrać jakąś inną, z czegoś zrobić podkładkę pod śrubę, tak żeby mi tu nie przeszkadzała. Ta podkładka, ta wydaje się ok. Tylko że jest z kompozytu i pytanie, czy będzie wystarczająco trwała. No zaraz spróbujemy jej użyć i będziemy wtedy wiedzieć. Ok, dałem cieńszą podkładkę. Co prawda nie docisnąłem jej jeszcze do końca, bo chcę ją najpierw skompresować i potem dociągnę śrubę. Ta podkładka jest z jakiegoś tam kompozytu. To nie jest metalowa podkładka. Troszkę mnie to martwi, czy nie będzie tendencji, żeby ją zgnieść i żeby się wygięła. No ale zobaczymy. Najpierw włożymy sobie piny i zobaczymy, czy szkielet w ogóle siedzi tak, jak powinien. No niestety po raz kolejny mamy problem z tym, że przez malutki otwór, jeżeli chcemy założyć środkowy pin, to w tym miejscu pracuje nam zaworek. I to już jest w tej ślepicy z kolei. Nie wiem, czemu to tak jest stworzone, bo przecież używamy ich szkieletu, ich zaworków i nie zauważyli, że zaworek przechodzi przez światło otworu? Troszkę słabo. Tak czy inaczej, no ja muszę to poprawić, czyli znowu muszę rozebrać szkielet i popracować trochę nad zaworkiem, tak żeby on po włożeniu pinu nie kolidował nam tutaj z czymkolwiek. Bo teraz zobaczcie, no nie jestem w stanie wcisnąć spustu, bo pin nam przeszkadza. Wiele tutaj robić nie trzeba, bo trzeba po prostu zmniejszyć ten talerzyk, troszeczkę go z jednej strony spiłować. On ma sprężynkę, on się sam z siebie nie obraca, więc jak go już raz szlifniemy z jednej strony, to już nie będzie problemu. Nie wiem, czy to będzie widać, jest delikatnie tutaj spłaszczona góra tego elementu. Więc po raz kolejny składamy wszystko. No i teraz mamy pin włożony i spust jestem w stanie spokojnie wciskać. Wszystko działa, więc problem rozwiązany. Czyli po raz kolejny próbuję włożyć napęd do body. Niestety przed chwilą skończyła mi się pamięć na karcie pamięci i szczerze nie wiem, w którym dokładnie momencie. Więc nie wiem, co się nagrało. Aktualnie udało nam się zamocować już szkielet na swoim miejscu. Co prawda szkielet jeszcze nie jest w pełni skręcony, bo ja nie przykręciłem górnych śrub, jak widzę. Szkielet siedzi na swoim miejscu, siedzi sztywno, bardzo fajnie. Ja teraz dokręcę sobie troszeczkę prowadnicę kolby, tylko z wyczuciem, żeby nie uszkodzić tam tej podkładki. No, trzyma to się sztywno, więc nie powinno być problemu. Tak naprawdę większość roboty mamy skończonej. Możemy teraz już nawet zrobić jakiś pierwszy test, typu podłączyć wunsz do reduktora i tak dalej i zobaczyć, czy to pracuje prawidłowo i tak dalej. Mam złączkę. Co prawda nie tą taką szybko złączkę, ale jednak jest. Więc użyjemy jej. Na razie nie skracam też węża. Zostaję go w pełnej długości. Mam tylko nadzieję, że to złączka to jest US. Wygląda jak US, ale wiecie jak to jest. Ok, złączka zainstalowana, więc co? Bierzemy reduktor.
I robimy jakiś pierwszy test. No jeszcze butla będzie nam potrzebna. Reduktorek od Minecrafta. Mamy 120 PSI. No i taki dobry standard. Podłączamy i zobaczmy, czy wszystko działa. Dysza się cofnęła, więc od razu dobry znak. Chodzi bardzo zacnie. Blokada działa idealnie. Git majonez. Ciekawe, ile to dmucha w tej chwili. Więc co, składamy wszystko do kupy, czy tam raczej w całość. Ajajaj, tylko czy ta złączka mi przejdzie? Chyba nie. Myślę, że nie przejdzie. Czy muszę ją rozkręcić. Karaś miał tutaj założoną taką podkładkę, która opierała się tutaj o element. Musiałem ją zdemontować, bo inaczej się nie dosuwał chwyt pistoletowy. Na razie dociskam to w ten sposób. Ja obstawiam, że Karaś ma inne złączki. No i mamy już chwyt na swoim miejscu. Teraz będzie trzeba tą klapkę pewnie usunąć, bo tu mamy klapeczkę. Ona jest raczej do niczego niepotrzebna, ale już no, jesteśmy bliżej końca niż początku. Zainstalujemy też atrapę boltkacza, no bo tutaj już to boltkacz nie będzie działał niestety. Więc ja demontuję dźwigienkę. Hop. Jeszcze zaczep magazynka. No dobra, no to jeszcze raz musimy założyć złączkę. Tylko utniemy kawałek węża, no bo on się tutaj już trochę rozsunął. Wstępnie replika jest złożona, a przynajmniej na tyle, żebyśmy mogli podłączyć to pod ciśnienie i sprawdzić, czy podaje, czy strzela równo i przede wszystkim też jakie generuje FPS-y. No bo na razie nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. O Boże, Karaś tutaj ułożył tych kurczę. Obwiesił Karaś tą replikę jak choinkę, no. No to kończymy pracę na dzisiaj. Udało nam się poskładać HPA dla Karasia w Double Bellu MK12 SPR Mod 1, o ile dobrze pamiętam pełną nazwę. I powiem szczerze, działa to bardzo fajnie, zaskakująco dobrze. Bardzo cieszę się, że ta dysza Begadi tutaj tak ładnie siadła, bo faktycznie będę to docelowo wobec tego dysze, jakie będę używał do tych buildów. Nakupię sobie tych dysz, bo naprawdę siedzą dużo ładniej niż jakakolwiek inna dysza, jaką miałem na stole. Jeżeli chodzi o ruch dyszy po prostu na tym na prowadzeniu, jest dużo mniejszy ten luz, więc tutaj jest super, naprawdę jest super, jestem bardzo zadowolony. Do tego replika bardzo fajnie chodzi, mam około 2 FPS-ów, 2,5 FPS-a rozrzutu, więc naprawdę fajnie. Osiągnęliśmy to, żeby Wam nie skłamać, to jest 2,6 Joule na kulkach 0,4, prawdopodobnie pójdą cięższe, ale na tych kulkach 0,4 ja mam ustawione około 115 PSI, czyli bardzo mało, powiem Wam szczerze. Na tyle, na ile oczywiście precyzyjne są te wskaźniki na reduktorach, ale jest to naprawdę dobry wynik. Repliczka naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie się spisuje, na razie przynajmniej na te pierwsze testy, no bo teraz wiadomo, teraz zostało to, co trzeba jeszcze sprawdzić, czyli czy hopek działa równo w układzie z HPA, czy nie ma jakiegoś problemu z overhopem, na jakich ustawieniach mamy te FPS, no bo teraz ustawiłem 2,6 Joule, ale nie wiemy, czy na przykład nie jest overhop, albo jest za mały hop i zmiany hopka mogą też wpłynąć na ostateczne FPS-y, jakie ta replika generuje. W tej chwili to jest wstępny koniec buildu, skończyłem pracę, zamontowałem nawet kolbę, którą Karaś tam chyba odkupił od Mattela, nie jestem pewien. Zainstalowałem spust i tak dalej, wszystko jest gotowe do przeprowadzenia takich ostatecznych testów. Jeżeli już je przeprowadzimy, no to już będziemy mieli praktycznie wszystko skończone. Więc repliczka jest wstępnie skończona, przynajmniej technicznie rzecz biorąc, bo pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Jest ośka, podaje, nie ma żadnych problemów z jakimś podawaniem, nie ma problemów z nierównym strzelaniem, wszystko chodzi fajnie, więc ja jestem git zadowolony. Teraz tylko pytanie, jak to faktycznie będzie strzelać w terenie, no ale to mam nadzieję uda nam się nagrać i będziecie mogli zobaczyć. Dobra, jesteśmy na testach i taka ciekawostka, bo ostatnio jak nagrywałem recenzję, a raczej builda tej repliki, czyli DE w AEG na DMR-kę,
to nie zrobiliśmy testów z przyczyn takich, że po prostu chciałem, żeby repika trafiła do właściciela i mógł się z niej bawić, ale taka przyjemność nam się trafiła, że właśnie dzisiaj przyjechał na testy, przywiózł replikę, więc coś tam postaramy się nagrać. I w ogóle masz jeszcze jedno zadanie, Hubert. Tamtą kamerę trzeba włączyć. Mamy możliwość, co prawda troszeczkę nam front się tutaj odkręca, bo on w środku ma chyba kontrę, wiesz? Nie? Nie było kontry, tak? Kurde. To trzeba to po prostu doebać. Czyli mamy rozstawione, mamy repliczkę, możemy testować i nie ukrywam, że chcę z tego skorzystać, żebyście też mieli jakieś porównanie między hapekiem a dobrze złożonym elektrykiem. Nie ukrywam tylko, że warunki są średnie. Nie wiem, czy to będzie widać na lunecie, mam nadzieję. Bądźmy szczerzy, może mieć to dość negatywny wpływ na to, jak nam pójdzie strzelanie. Mimo 45, mimo tylko 80 metrów, bo na takiej odległości w tej chwili jesteśmy. No i zobaczmy, czy ja dam radę coś Akurat. Tak dość stresująco to wygląda. Aha. A czy nie, mnie to osobiście bardziej przeraża drzewo, to, wiesz, to obmarłe i gdzie leżą nasze rzeczy. Nie, ale to jest drzewo, ono jest poniżej linii wiatru, No więc to wiesz. też. Dobra, spróbujmy coś trafić. Nie, to nic z tego nie będzie, nie? Nie, kulki mi tam na końcu lecą metr w prawo, nie? Najgorsze jest to, że też słabo widzę, co się z kulkami dzieje, bo ta kamera zasłania mi, wiesz. Mała zmiana planów ze względu na to, jak to widać na plandece, jaki jest rozrzut. Zrobimy test troszkę innego typu. Ja będę strzelał nie do celu, który zazwyczaj używamy, tylko na tle ciemnych drzew, żebyście zobaczyli powtarzalność, bo to chyba to jest najważniejsze. Będę strzelał w takim tunelu, mam nadzieję, że tam będzie mniej wiało, po prostu, bo to, co się dzieje z plandeką, to jakaś masakra. Włączone? Włączone. Są 45 na pewno. Ty, ale autentycznie jest masakra, nie? No mam nadzieję, że to było widać, powtarzalność jest. Tylko po 60 metrach te kulki robią w boczek, więc jest masakra. Niestety, no nic więcej tutaj nie wymyślę, tak? Nie dzisiaj, a no, więcej takich okazji raczej nie będzie. Oddaję. A czekaj, to zabiorę sobie kamerę. I tak samo, te same drzewa. Mam nadzieję, że coś będzie widać. No i teraz przestało wiać. To było od razu widać. Dobra. No i niestety to tyle porównania. Moim zdaniem strzelają bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o zasięg porównywalny, to wydaje mi się, że hapek może odrobinę wygrywa, ale to będzie minimalna różnica. Ale głównie ze względu na to, że niestety w AEG-u, tam gdzie w hapeku nie masz problemu praktycznie ze stratami energii na ustawieniu hopa, tak niestety w AEG-u przy 45 nie uzyskanie strat to jest raczej abstrakcja. No chyba, że jakiś naprawdę airhop. To jest jedyne rozwiązanie, które w ogóle praktycznie powoduje strat, przynajmniej w moim odczuciu i przy moich testach. Tam jest wstawiony MR Hop 80 różowy i on kręci też 45 spoko, ale już są jakieś spadki. No niestety 40 kręcił praktycznie bez spadków, no ale chcieliśmy jak najciężej, nie? Żeby jak najdalej latały. Więc tamtym wygrywa, tutaj wygrywa w tym niestety hapek, mimo że tu jest zwykła chamska gumka Krajtaka pomarańczowa. No ale to niestety przewaga hapeków, tak? Za to z wad hapeków ten wunsz, jego szlak. To tyle widzieliście testów, więc to jest koniec filmu o tym buildzie Karasia. Czekajcie, ja się odłączę od węża, bo Karaś też poprosił mnie o grawerkę.
z numerem seryjnym i tak dalej, więc mamy oznaczenia. Tym akcentem kończymy ten film. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, że wszystko pokazałem. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy, postaram się uzupełnić. A na tą chwilę dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Karasiowi za dostarczenie repliki, dziękuję też Minecraftowi, bo nie ukrywajmy, że Karaś, jako że jest tłumaczem naszego kanału, dostał rabat na ten sprzęt, delikatnie mówiąc. Więc też dziękujemy Minecraftowi bardzo i dziękuję wszystkim innym patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.